Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w odcinku jak odseparować, jak rozłączyć dźwięki w OBS-ie z systemu Discorda, TS-a czy Spotify'a, czegokolwiek, więc trochę trudniejszy sposób dzisiaj. Poprzednio mieliśmy łatwiejszy, dzisiaj trochę trudniejszy, linki wiadomo w opisie. Jeżeli macie OBS-a ściągacie, jeżeli macie to ściągacie tylko to. Następnie to wypakujecie tutaj, znaczy pliki, albo tutaj wybieracie tam sobie, gdzie chcecie. I tak, otwieracie folder, wiadomo, i macie setup 64. Żeby to odpalić, klikacie prawym, uruchom jako administrator. Następnie wiadomo, zaczynamy instalację, tak. Wybieracie, żeby tu się zainstalowało, w sensie gdzie chcecie, zasadniczo ja wybiorę tą ścieżkę. Klikamy dalej, w sensie instaluj. Rozpoczyna się proces, instalacja complete. No więc cudownie. Jeżeli instalacja została zakończona pomyślnie, klikacie tutaj Windowsa, Control Panel prawym, więcej. Uruchom jako administrator. Klikacie tak i macie. Teraz tak, tłumaczę. Tyle ile urządzeń chcecie podpiąć, czyli przykładowo 1, no to powiedzmy potrzebujecie system. 1 to jest system. 2 Discord system. 3 gra Discord system, przykładowo, ale Discorda też możecie podpiąć pod TS-a, więc dwie linie na jednym mogą być. Więc przypuśćmy w moim wypadku to by było 3, bo Discord TS na jednym, system jako system i trzecie jako gierka, więc tam będą gry. I teraz tak, jak to zrobić, jak to ustawić, tak dalej, nie? Można za awaryjnie jeszcze czwarte sobie dodać, jakie pomocnicze. Step. Tyle. Klikamy exit. To zamykamy, bo już nas nie interesuje. Klikamy tutaj, wchodzimy w dźwięk. Nagrywanie. Ukryj. Interesują nas te 4. Dobra. Czyli tak, 1, zmieniam sobie nazwy, żeby sobie ułatwić po prostu życie, żeby wiedzieć co jest z czym, nie? Bo dlaczego by nie? System, właściwości, Discord w moim przypadku, trzecia to będzie nie gra, tylko nie wiem, no po prostu zostawmy, bo jak tako, szczerze potrzebuję tylko system i Discord, no bo system robi mi za grę, zobaczycie o co się rozchodzi. W OBS-ie musimy w ogóle dodać te ścieżki, żeby były dostępne jako tako, żeby to działało poprawnie i tak dalej, więc wchodzimy w dźwięk. Urządzenie audio jako główne wybieramy właśnie system. To będzie nasz odsłuch jako tako i tak dalej. Tutaj później na mikrofonach pracujemy, więc line 1 to jest system w tym wypadku, ten co był. Line 2, właśnie dlatego też polecam tam zmienić nazwy, 3. I mamy te 3. 4 to tak wiecie, tylko po prostu jest, żeby była, więc zasadniczo ten, nie? Tutaj też jak widać jest urządzenie audio, można sobie wybrać niby. Bo jednakże może nie, tylko tam nie zmieniłem nazwy, ale dobra. I tak, zastosuj. Ok, zastosowało, utworzyło, jak sami widzicie. I teraz tak, 1 to jest system. Tutaj najlepiej zmienić sobie, kurde, bo po prostu wiecie, połap się człowieku później, jak to kurde, wiecie, wyłączycie, włączycie i tak dalej, nie? Ja tutaj na szybko to podpisuję, żeby nie tracić czasu, nie? I tak, potrzebuję tych 2 tylko na tą chwilę. I tak, Discord. Żeby go ustawić, potrzebujecie go na początku włączyć. Jeśli włączycie Discorda, no to ustawiacie tutaj, jak sami widzicie, a mam defaulta ustawionego. W tym wypadku przykładowo, patrzcie, mogę wykorzystać te mikrofony na puszczanie na Discordzie dźwięków przez mikrofon, ale ustawię sobie mój główny. Tutaj ustawiamy sobie Discorda, żeby urządzenie odtwarzania, czyli przekazywał Discord na tą ścieżkę automatycznie dźwięk, więc zasadniczo tak to będzie działać. Następnym krokiem teraz mogę go zminimalizować, bo nie będzie potrzebny. Będzie, bo zapomniałem, mogę powiedzieć, zapomniałem zrobić odsłuch. Po co? Żebyśmy kompletnie cokolwiek słyszeli. Więc tak, mamy właściwości, wchodzimy, nadsłuchiwanie, tutaj klikamy i bierzecie tutaj urządzenie, którego wy używacie, w sensie waszych słuchawek, czyli chodzi o to, nie? Jakby coś,
Będzie to potrzebne, żeby cokolwiek można było usłyszeć, bo osoby, które będą na live, jeżeli będziecie korzystać z live'a jako OBS-a, będą to słyszały, albo jeżeli będziecie nagrywać, to na nagraniu będzie słychać, ale wy nie będziecie tego słyszeć, bo odsłuch jakby nie będzie wam działać, bo nie będzie gdzie miało się odsłuchać. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Więc odsłuch jest zasadniczo po to potrzebny, nie? Dobra, odsłuch, dobra. Wszędzie odsłuch ustawiłem? Wszędzie, tak mi się wydaje. Zobaczymy. I dobra, mamy Discorda, tak dalej, więc może sprawdźmy. Mając Discorda, wchodzę na kanał do bota. Zobaczmy, czy się odezwie. Uwaga. Jednak Discord jest na linii trzeciej. Pomyliłem się. Wychodzi na to z tego, co tutaj widzę. Czekajcie. Linia trzecia. Line 2, więc widzicie, pomyłkę zrobiłem, ale działa, więc jest ok. Dobra, zmieniłem, trochę pozmieniałem nazwy, tutaj też trochę skonfigurowałem inaczej. Urządzenie audio jako tako mamy system, po prostu tutaj dałem jako mikrofon Discorda, żeby było wszystko chodziło dobrze, bo jednak, że przecież system tutaj nam nie będzie potrzebny jako tako. Wszystko tutaj jest zmienione, dobra. I może też pokażę, jak tutaj to zmieniłem, żebyście widzieli jednak, żeby nie było, jest Discord po prostu na dwójce, system jest na jedynce tych ścieżek, tak samo tutaj, żeby było dobrze. I tak, zmieniamy, mamy teraz tutaj, który to będzie Discord, uwaga. Teraz ta jedynka jest Discordem, widzicie? Trzeba troszeczkę tu było pozmieniać, nie? Dobra, Discord działa, więc nie muszę go już pokazywać, więc opuść, go nawet wyłącz, bo nie będzie nam potrzebny. Więc system jest systemem, nie? Ale teraz tak, jeżeli gracie w jakąkolwiek gierkę, czy cokolwiek, przeglądarka i tak dalej, właśnie, zasadniczo, system, Discord, gry, ale byśmy chcieli jeszcze ścieżkę oddzielną na przeglądarkę, Spotify'a i tak dalej, więc te dwie dodatkowe ścieżki mogą się przydać. W tym wypadku wykorzystam Line'a trójkę, żeby już tutaj nie tagować. I line trójka, zróbmy, że to jest przykładowo, Spotify'a wam tu nie pokażę, bo nie mam zainstalowanego, ale na przeglądarce to niech będzie, nie? Przykładowo przeglądarka, dobra, na szybko. Mamy przeglądarkę zrobioną, tutaj wpisujemy opcję miksera dźwięku, wchodzimy, mamy mikser dźwięku i zapomniałbym, tutaj zmieniamy na system, albo możemy mieć na głośnikach, tylko warunkiem jest wtedy, że my nie będziemy nic słyszeć. Tu zmieniamy na system, zostawiamy setkę, niech będzie Discord, tam zmieniliśmy domyślnie, więc może zostać, ale takie przykładowo, powiedzmy sobie to rozwinę, żeby to było lepiej widać, łatwiej. Odpalmy przeglądarkę, wejdźmy na YouTube'a. Jesteśmy na YouTube, jak sami widzicie, puszczam muzyczkę i zobaczcie, o co chodzi. System. Przeglądarka nie łapie, nie? Powodem, iż jest to, że przeglądarka jest na domyślnym, czyli na systemie. Ale teraz się wyświetliła poprzez, kiedy puściłem muzykę, z domyślnego po prostu tutaj zmieniamy ją na line 3. Tyle w temacie. Macie już przeglądarkę na line 3, więc jest oddzielnie. I teraz tak. Zatrzymaj to i mogę wyłączyć, bo już nam przeglądarka nie będzie potrzebna. Przeglądarka teraz, jak sami widzicie, będzie tu się puszczała, bo musimy po prostu tutaj to poustawiać. Wyłączyłem przeglądarkę, znikła. Tak samo z każdą grą, co jest troszeczkę może monotonne, ale możemy zostawić każdą grę po prostu na systemie. To będziemy słyszeć na słuchawkach i będzie z systemu puszczane, więc liczmy sobie, że system to są wszystkie gry jako tako działające. Pomogliśmy to nazwać jako gry, nie? Przeglądarkę mamy jako przeglądarkę. Spotify'a też jak dodacie, w sensie odpalicie jakąś muzyczkę, tu się wyświetli. Zmieniacie po prostu wtedy na, przykładowo u mnie było line 3, ale możecie zrobić sobie line 4 i wtedy macie oddzielnie, nie? I dobra. Jeszcze trzeba poustawiać, żeby to nagrywać. Widzicie? Wchodzimy tutaj prawym, zaawansowane ustawienia i mamy tak 6, 6, 6, 6, 6, 6 i tak dalej, nie? Tu kilka rzeczy już mam, jak widać, wstawionych, ale tak, wróćmy do podstaw. Robię teraz poradnik bardziej pod nagrywanie i streaming, ale nie streaming voidowy w Twitcha. Chodzi o to, żeby był dźwięk na live'ie, a po live'ie już go nie było, na przykład muzyki. Jeżeli byście chcieli taki odcinek, to piszcie śmiało w komentarzach, a postaram się go nagrać. I dobra, wracając. Discord.
Wszystkie jedynki, żeby wam ładnie na ścieżkę 1 nagrywało wszystko łącznie powtarzam, a dlaczego? O, żeby jak odpalicie w Windowsie, czasami się baguje i puszcza tylko na przykład jedną ścieżkę, więc jedną ścieżkę jak puści, tutaj puści wszystkie, nie? Więc będziecie mogli sobie przesłuchać. Bez programu do obróbki, nie? Dobra, i Discorda powiedzmy, że chcemy na 4, mikrofon na 3, bo gra jest tak jakby powiedzmy ważniejsza, więc w tym wypadku system to będzie 2 i przeglądarka w tym wypadku by była na 5, co pozwoli nam na każdą ścieżkę oddzielnie, 1 jako dodatek. 6 mamy wolną, zostawiamy w tym momencie, jest po prostu wolna, nie? I tak, ustawienia, wchodzimy w streaming, mamy w tym wypadku Twitcha, dlatego chciałem wam pokazać, wy nie musicie tu wchodzić, żeby było wiadomo, wyjście, zaawansowane, nagrywanie. I tu zaznaczamy 1, 2, 3, 4, 5 i dziękuję, tutaj już jest zrobione. Ja mam 264, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, bo jestem na wirtualnej maszynie. No i tutaj wszystko sobie enkodujecie, tam robicie po swojemu. MKV ja polecam, przynajmniej mi się dobrze na tym robi, jeżeli wasz program obsługuje. No i streaming, jak mówiłem, to tak, ścieżka dźwiękowa, w tym wypadku 1 sobie ustawiacie. Przy okazji właśnie tutaj, no dobra, muszę to wyłączyć okienko. 1 jest jako odwołanie do wszystkich, więc na strumyku będzie wszystko słychać tutaj na 1, a ścieżki Void nie tłumaczę Twitch, bo to nie ten odcinek. Jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, a zrobię z tego odcineczek, nie? Dobra. I to chyba by było na tyle, bo co tutaj więcej tłumaczyć? Musicie sobie po prostu tutaj to poustawiać, zapisać później, poustawiać tutaj aplikacje i tak dalej. Domyślnie jak będzie napisane, to znaczy, że się ładuje tutaj w tym wypadku na dźwięk system, nie? Żegnam się z wami, do następnego. Siemano! Zostawcie łapkę w górę i subika. Elo!